Witam Państwa. 3 maja 2025 rok. Polska została ochrzczona w 966 roku. I tak właśnie wygląda. Żyjemy w tej Polsce, w tym kraju i dzisiejszy dzień, ponieważ już tak wiele jest razy omówiona konstytucja i to wszystko, co się wokół tego dzieje, a już najbardziej wokół Polski. Zresztą ja o tym mówiłem chyba rok wcześniej, albo 2 lata wcześniej, o konstytucji 3 maja. Na dzisiaj tranzyt tak wygląda. Proszę się dokładnie przyjrzeć. Zrobiłem specjalnie ascendent na ascendent, Słońce. Widzicie, jak on tu wygląda. Tutaj mamy te wszystkie planety, które jakby nie było, dążą do przejścia przez Słońce Polski. One dążą, przejdą. A teraz ku zaskoczeniu Państwa pokażę 3 maj 1791 rok. Też zrobiłem ascendent dla ułatwienia. I tak wygląda. Zwróćcie uwagę, Słońce w koniunkcji z Księżycem. Czyli mamy nów, Stanisław August Poniatowski, król Polski. Słońce jest w znaku byka w dładzie wagi. Dzisiaj też jest Słońce w znaku byka w dładzie wagi. Z tym, że Księżyc już się znajduje w raku i w dładzie bliźniąt. Wówczas Księżyc był w dładzie wagi. Co to oznacza? Oznacza początek wspaniałego kraju, który właściwie chylił się ku upadkowi. Były godziny policzone i tragedia narodu. Tragedia straszna narodu. Zniknął ten kraj na sporo lat. Czy jesteśmy w tej samej sytuacji, czy innej? Trudno powiedzieć, czy w takiej samej. Dużo historii zależy od nas. Ale mamy coś wspólnego w tej chwili z tamtymi czasami. Dlatego, że wówczas w 1791 roku blisko ascendentu tutaj był Uran. I Uran zmienił Polsce całą tą naszą historię. W tej chwili mamy Marsa i możemy się wpakować w słomiany ogień. I widzieliście tutaj także Księżyc, bardzo blisko. To jest dzisiejszy, czyli 2025 rok kosmogra. To jest tylko takie spostrzeżenie. Uran z kolei jest w najwyższym punkcie, czyli dokładnie tak jak wówczas był blisko ascendentu i byśmy musieli obrócić tamten z 1700 roku i wtedy na ascendencie mamy Polskę, byka i tutaj Słońce. I zobaczcie, jak to wygląda. W rzeczywistości dosyć tragicznie wtedy. A jak teraz wygląda? Odpowiedzcie sobie sami. Jestem wyjątkowo zbulwersowany niektórymi rzeczami, chociażby to, że już w październiku możemy nie oglądać naszej złotówki z naszym herbem,
z naszym godłem, z naszym wszystkim, co mamy. Bo w gruncie rzeczy złotówka jest najważniejsza, bo ta konstytucja 3 maja o to walczyła. Walczyła o to, bo była drugą konstytucją na świecie. I teraz możemy być krajem, którego nie będzie. Nikt nie za 2 pokolenia zniknie nazwa zupełnie z ust nawet Polaków. Język polski będziemy musieli odbudowywać. Ten język tak jak dzisiaj odbudowują Kaszubi swój język. Co jest, czy na przykład Ślązacy nie mogą się doprosić o to, żeby ten język został ich. Zastanówmy się, czy to jest najważniejsze, mówić w tym samym języku. Żeby te kilkanaście milionów ludzi porozumiewało się i nie mogło się porozumieć w tym, co nazywamy być. Dzisiaj jest 3 maja. Świat zmienił się diametralnie. Zostaliśmy na tej pustyni naszej pozbawieni wszelkiej tolerancji, bo jest dzisiaj przymus, a nie tolerancja. Widzimy to po debatach, jakie istnieją, wręcz są niegodne tego, co było, a godne tamtych czasów, czyli tego 791 roku, kiedy trzeba było skończyć z tymi kłótniami pomiędzy rodami, nie tylko, układzikami, a w dodatku, co tu ukrywać, zdradą. Konstytucja daje nam bycie sobą i konstytucja jest dla nas cywilną Biblią, czy też dekalogiem naszego życia. Konstytucja znajduje się dokładnie w 10. sektorze, gdzie Polska ma swoje słońce i co najciekawsze planetę Wenus. To jest to miejsce. Byka. Dla każdego Polaka jest najważniejsze posiadać, mieć kawałek ziemi. My jesteśmy krajem rolniczym, tak jak mówił chociażby, przypomnę, pierwszy sekretarz partii Gomułka. Nie mówię jak pierwszy jako pierwszy, tylko pierwszy jako pierwszy. Oni wszyscy byli pierwsi. I wówczas uważało się, że najważniejszym człowiekiem w tym państwie jest robotnik i rolnik. I był sojusz ten robotniczo-chłopski właśnie dzięki tej konstytucji, ponieważ wówczas społeczeństwo sobie nie wyobrażało bez konstytucji żyć, dlatego że 20 lat wcześniej zdobyliśmy wolność. I był czas, okres międzywojenny, była pierwsza wojna, po pierwszej otrzymaliśmy tą wolność. Dzięki Dmowskiemu i między innymi Piłsudskiemu, ale także jeszcze innym osobom, tak jak Korfanty, wspaniały człowiek, czy Drzymała ze swoim wspaniałym pomysłem. I Witos, który wiedział, co robi, bo był świadom tego wszystkiego. I odzyskaliśmy. Przyszła II wojna światowa. Wpadliśmy w szpony. Wiemy kogo, wiemy dlaczego, podziału. Dzisiaj jesteśmy w tych samych sferach, w
tej samej świadomości, tylko musimy wybrać. Bo inaczej stracimy tego orła w tej złotówce. Co wtedy będziemy nosić na łańcuchach? Do kogo będziemy mówić? Bo łatwo jest powiedzieć, że Europa jest spod znaku byka, ale nie będzie spod znaku byka, bo już raz była. Ale nie spod znaku byka, a spod znaku właściwie panno barana, ale dotknąłbym bardziej jeszcze skorpiona. To, co reprezentuje miasto, które dzisiaj jest tą stolicą. Bo stamtąd szły dyrektywy. Dzisiaj idą z innego miasta dyrektywy, ale to miasto nadal funkcjonuje jako ważniejsze albo bardziej istotne w tej całej historii. Stajemy przed trudnym dylematem, czy Konstytucja 3 maja jest naszą konstytucją. Bo to jest problem dla niektórych. Nie pojmują tego, ponieważ tu chyba nigdy nie mieszkali i nie mieli zrozumienia, co znaczy. Dlaczego było powstanie lwowskie, dlaczego było powstanie warszawskie, dlaczego były te lata, w których i powstała także Solidarność, która objęła cały świat, a my jej nie wykorzystaliśmy w żadnym punkcie, a w tej chwili znowu stajemy przed problemem właśnie tej konstytucji. W jaki sposób podnieść tą rękę, bo ona opada, bo nie ma siły. Czy naród cierpi? Naród czy jest? To jest dla Ciebie pytanie. Skonfrontuj to ze swoimi myślami, ze swoimi pragnieniami. 3 maja. W 966 zbudowaliśmy swój naród. Ochrzciliśmy się. Byliśmy lachami wtedy, czy tam jakąś państwowością, ale nie pasującą do łacińskiego systemu. A dzisiaj co mamy? Pasować do jakiego systemu? Też łacińskiego, tylko tego stworzonego przez Germanika? To też jest przecież cesarstwo i chce zostać cesarstwem. Tylko w innym układzie, bardziej wymydlonym. A wtedy 3 cesarstwa po 1791 zrobiły nam zabawę. Stanisław August zrobił wielką rzecz. Był masonem i to widać, bo zrobić tak horoskop, żeby to był nów, to trzeba umieć. To trzeba znać świetnie astrologię. Zresztą ci, którzy chodzą po łazienkach i widzą, czy są w pałacu, widzą pewne elementy, które mają wpływ. Lubię tam przebywać, w tych łazienkach. I łazienki są dla mnie teatrem, bo tam jest teatr i są pawie. Dają refleksję, pięknie krzyczą i fruwają i są stawy, a w nich karpie. Królewskie, złote. Ale to jest inny świat, bo to jest świat Neptuna. Ale także są koncerty chopinowskie.
Ile w nich rozpaczy, w tych klawiszach fortepianu. Ile szumu wiatru, ile połamanych gałęzi. No cóż, 3 maj. Czas konstytucji 10 domu. To tam jesteśmy. Nie dajmy się z tego wyzwolić, bo utracimy wszystko. Ten kosmogram nawet nie przejdzie do historii. Jego już nie będzie. Nie będzie potrzebny. Cóż, trzeba by powiedzieć w ten sposób. Quo vadis? Droga Polsko, do zobaczenia. Z Bogiem. Trzymajcie się. To jest nasza konstytucja. 3